Cześć, tworzysz grę 2D z widokiem podzielonym na dwie części bądź z minimapą. W tym poradniku przedstawię Ci klasę View z biblioteki SFML oraz nauczę Cię z niej korzystać. Niezależnie od tego, czy tworzymy sobie widok podzielony na dwie części bądź minimapę, musimy stworzyć dwie zmienne z klasy View. Będzie to widok główny, minimapa bądź widok drugi. Poniżej ustalamy sobie ich wartości. W przypadku minimapy widok główny, funkcja setViewport i w nawiasach 4 wartości. Dwie są to pozycja i dwie pozostałe jest to rozmiar widoku. Oczywiście działa to jak skala, to znaczy wartości większe niż 1 jest to widok trochę większy, poniżej 1 oczywiście jest to widok mniejszy, i poniżej minimapa bądź widok drugi, funkcja setViewport. Dwie pierwsze wartości ustalają pozycję na prawy dolny róg oraz wielkość widoku na 0,3 do 0,3. Kolejnym krokiem będzie ustalenie widoku naszego okna i przed narysowaniem czegokolwiek ustawiamy sobie nasz widok. Pierwszy będzie to widok główny, czyli nasza zmienna okna oraz funkcja setView. Nazwa widoku głównego. I teraz wszystkie elementy, które zostaną wywołane tutaj pod funkcją setView, będą narysowane w widoku głównym. Poniżej ustalamy sobie minimapę w podobny sposób. I teraz wszystkie elementy, które znajdują się poniżej, będą rysowane tylko i wyłącznie w minimapie. To znaczy, jeżeli chcemy, aby w widoku głównym było widać gracza pierwszego oraz drugiego, wywołujemy sobie funkcję ich rysowania. Natomiast w minimapie, jeżeli nie chcemy mieć gracza numer 2, wykreślamy sobie tą linijkę. Teraz może mała prezentacja. Pierwszy oczywiście mamy nasz widok główny oraz dwie postacie i poniżej mamy naszą minimapę. Oczywiście podczas poruszania się postaci wszystko się update'uje w minimapie. Możemy teraz zamknąć nasze okno i wykreślić sobie gracza numer 2 z minimapy. Wracamy z powrotem do aplikacji. I teraz jak widać, w widoku głównym mamy dwie postacie, natomiast w minimapie widać tylko i wyłącznie gracza numer 1. I co możemy więcej robić z naszym widokiem? Możemy ustalić jego pozycję, to znaczy za pomocą wektora toFloat, na przykład pobierania pozycji gracza, możemy ustalić pozycję widoku głównego, tak aby nasz gracz utrzymywał się ciągle w środku naszego widoku, naszej kamery. Możemy również przybliżać oraz oddalać sobie naszą minimapę za pomocą kółka myszy. Jest to ta część. Tutaj wywołujemy sobie funkcję widoku zoom oraz jakaś wartość, oczywiście działająca na zasadzie skali. Dalej nasz widok możemy obracać, jest to ta linijka, bądź nim poruszać.
Teraz może jeszcze jakaś mała prezentacja. Gdy klikam sobie Q, nasza minimapa się obraca w jedną stronę. Teraz E w przeciwnym kierunku. Z oraz X do poruszania się minimapy w różne strony. Teraz jeszcze przybliżanie i oddalanie kółkiem myszy. I teraz możemy przejść jeszcze do ekranu podzielonego na dwie części. Przechodzimy sobie do naszych viewportów. Ja sobie zakomentuję teraz minimapę. I teraz ekran główny i widok główny. Ustawiamy sobie viewport na pozycja oczywiście 0. Wielkość w X do pół oraz wysokość 1 i 2. Nasza minimapa będzie teraz ekranem drugim. Ustalamy jej pozycję na 0,5 oraz 0,0 w Y oraz wielkość 0,5 ekranu na 1 i 2. I w ten sposób tworzymy sobie pierwszy ekran po lewej do wielkości połowy okna oraz od połowy okna po stronie prawej widok drugi. Dalsze czynności są podobne, to znaczy podczas rysowania na sam początek ustawiamy sobie nasz widok, a później co ma być w nim narysowane. Elementy, które się tutaj nie znajdą, nie będą widoczne w danym widoku. Może teraz odkomentuję sobie jeszcze gracza numer 2 w widoku prawym. I uruchomimy sobie teraz dla prezentacji naszą aplikację. Teraz po lewej stronie oczywiście mamy widok główny i po prawej stronie od połowy okna widok drugi. Na przykład może być to dla gracza pierwszego bądź drugiego. Teraz możemy poruszać pierwszą postacią za pomocą WSAD, natomiast za pomocą strzałek możemy poruszać naszą postacią drugą. I wszystkie ruchy oczywiście są update'owane w obu widokach. Oczywiście teraz, gdy zamkniemy okno oraz usuniemy sobie z jakiegoś widoku któryś element, na przykład jakiegoś gracza, i uruchomimy sobie jeszcze raz naszą aplikację, to dany element w danym widoku nie będzie rysowany. Nie będzie po prostu widoczny. Także to byłoby chyba wszystko na temat widoku. Oczywiście, jeżeli film był pomocny bądź się spodobał, to zachęcam do komentowania bądź lajkowania. Dziękuję za uwagę.